Witam Was. Dziś kolejny filmik. Dziś zajmiemy się koszmarami nocnymi. Tak, moi drodzy, każdy przeważnie miał gdzieś jakiś koszmar, który mu się gdzieś tam coś śniło. Są to przeróżne scenariusze, które wtedy mogą być. No i przeważnie są bardzo niemiłe te przeżycia, które tam wtedy mamy w takim śnie. Jednak są różne podejścia do tego. Ponieważ jeden przebudzi się i powie: chwała Bogu, był to tylko i wyłącznie sen. Następnie znowu ktoś inny może się przebudzić i będzie go to cały dzień trawić, że miał taki koszmar, że mu się tam coś takiego przyśniło. I po prostu jego cały dzień będzie wypełniony tym koszmarem, który mu się wtedy przyśnił. A więc tak, przede wszystkim na powstawanie, że tak to nazwę, koszmarów nocnych mają wpływ małe impulsy w ciągu dnia. Są przeważnie różne małe rzeczy, które nasza podświadomość czasem zbiera. My nie musimy tego nawet o tak przyjąć, że po prostu wiemy: aha, czekajcie, tu było coś takiego. Nie, to są takie malutkie impulsy, które cały dzień się gdzieś tam zbierają. Przeważnie są to jakieś negatywne impulsy i one po prostu później w nocy się sumują, jak gdyby nasza podświadomość to przerabia i wtedy właśnie może dojść do koszmarów nocnych. Koszmary nocne nie są niczym za bardzo złym, o ile nie występują zbyt często. I właśnie jeżeli nie jesteśmy takim, jeżeli jesteśmy takim typem, który później cały dzień na tym myśli, to wtedy może po prostu nawet być to szkodliwe dla zdrowia. Więc trzeba po prostu przerwać to błędne koło, ponieważ im bardziej będziemy myśleć właśnie nad takim koszmarem, im więcej energii mu damy, tym częściej te koszmary będą występować w nocy. I po prostu zrobi się z tego takie błędne koło, z którego później ciężko jest wyjść. Bardzo często koszmary nocne występują też u ludzi, którzy mają zbyt duże obciążenie psychiczne. Czyli po prostu za dużo rzeczy wokół nich się dzieje jednego dnia, drugiego dnia, non-stop na tak zwanych pełnych obrotach. To niestety, ale nie jest dobre. Również jeżeli mamy jakieś problemy zdrowotne na przykład, które nas trapią, ciągle to tam w głowie gra, że coś jest nie tak, również mogą tutaj występować koszmary nocne. Bardzo często one występują też, jeżeli oglądamy jakiś film, na przykład krótko przed spaniem, który po prostu w naszą podświadomość wchodzi. Czyli przeważnie są to na przykład horrory, tego typu rzeczy, które jednak tam w podświadomości grają. Jeżeli my krótko przed snem taki film zobaczymy, później pójdziemy spać, to również mamy wielkie prawdopodobieństwo, że właśnie wystąpią nam koszmary nocne podczas snu i mogą one się nawet odgrywać w takiej roli, jakbyśmy po prostu w tym filmie byli. Co dalej? Za dużo stresu w ciągu dnia. To też nie jest dobre, ponieważ stres jak gdyby musi być wyrównany. Czyli jeżeli mamy jeden dzień stresu, to potrzebujemy przynajmniej jedną noc, żeby się troszeczkę zregenerować z tego stresu. A jeżeli ten stres jest non-stop, no to po prostu ta regeneracja cały czas będzie wychodziła na zero. Więc z tego stresu też trzeba jakoś wyjść. Wiem, nie jest to zawsze proste, ale trzeba mniej więcej to sobie jakoś tak poukładać w życiu, żeby ten stres nie odgrywał nam głównej roli. Kolejną rzeczą, która to są złe informacje. Czyli załóżmy krótko przed snem, gdzieś tam jeszcze sprawdzamy sobie jakieś wiadomości, widzimy tu coś złego, tam coś złego, tam coś złego. Więc to niestety też w naszej podświadomości się koduje i później w nocy to przeważnie może wychodzić. Nie w takich scenariuszach, jakie żeśmy to przeczytali, chociaż to też się może zdarzyć, ale może to wychodzić całkiem w innych scenariuszach, więc zamiast czytać negatywne wiadomości, to po prostu
lepiej poczytać jest coś przyjemnego, coś fajnego, jakieś pozytywne wiadomości. O, to byłoby optymalne tutaj na to wszystko. Wtedy byłoby to najlepiej. Dobrze jest też znać różne techniki relaksacyjne. Czyli można tutaj przeróżne rzeczy robić, jakieś hobby, które lubimy, nie wiem, można słuchać jakiejś fajnej muzyki, którą bardzo lubimy, która nam się podoba. Przeróżne rzeczy, yoga, techniki relaksacyjne, na przykład oddychanie, tego typu rzeczy. Można też i spacery sobie robić, po prostu żeby się zrelaksować. I też krótko przed snem jest to bardzo, bardzo korzystne. Wtedy lepiej zasypiamy i dużo lepiej się wysypiamy. Kolejny punkt to jest przejadanie się. Bardzo często, kiedy zjemy za dużo krótko przed snem, że aż nam to ciężko leży na żołądku, to wtedy właśnie mamy bardzo wielkie prawdopodobieństwo, że wystąpią nam koszmary nocne. Ciekawostką tutaj jest to, że bardzo często one występują po węglowodanach i cukrach. Czyli jeżeli krótko przed snem wrąbiemy na przykład tabliczkę czekolady, czy jakiś ciastek się najemy, czy zjemy dużo, nie wiem, makaronu, czy dużo chleba, gdzie jest dużo węglowodanów, nie daj Boże jeszcze posmarowane jakąś pastą czekoladową, czy czymkolwiek, czy cukrem, to wtedy to prawdopodobieństwo, że wystąpią nam koszmary nocne, jest bardzo duże. Czasem koszmary nocne mogą zostać też wywołane przez niektóre leki. To bardzo często piszę wtedy nawet na ulotce z tyłu, o ile to w ogóle znajdziecie, ponieważ te ulotki potrafią być naprawdę bardzo długie. Także tam też możemy coś takiego znaleźć. Ale są jeszcze pewne urządzenia, głównie takie, które mocne promieniowanie dają, które również mogą wywołać koszmary nocne. Także to też się tutaj może zdarzać i trzeba mieć to na uwadze. Taką jeszcze inną metodą, która na to pomaga, to jest po prostu rozmowa o tych koszmarach z kimś zaufanym, jakimś dobrym przyjacielem, przyjaciółką, nie wiem, z rodziną, z mężem, żoną i tak dalej. Z kimś, kto to po prostu zrozumie i pomoże nam jak gdyby to w głowie poukładać, że to tylko jest taki sen, żeby po prostu nie dawać temu tyle uwagi, ponieważ tak jak mówiłem, im więcej uwagi damy na taki koszmar, tym one częściej będą się pojawiać, żeby po prostu nie wchodzić w te takie błędne koło. Jeżeli naprawdę są wielkie problemy z tym i po prostu wszystkie metody zawodzą, to jest jeszcze taka bardzo fajna terapia na to. Jak wpiszecie sobie w Google Tunker i Pietrowski, oni opracowali bardzo fajną metodę właśnie taką na koszmary, która tutaj bardzo fajnie pomaga. Przeważnie można ją znaleźć opisaną od A do Z, jak to po prostu działa. Co jeszcze ciekawego jest tutaj? Jeżeli występują nam bardzo często właśnie koszmary nocne, to można próbować jeszcze opanować technikę świadomych snów. O świadomych snach zrobimy sobie jeszcze osobny film, jak to działa, co to w ogóle jest i tak dalej, ponieważ wtedy można tym snem samemu kierować. Ty jesteś reżyserem po prostu w tym śnie i sam kierujesz tym scenariuszem. Także to też jest taka opcja. Dla niektórych nawet jest to bardzo dobra baza. Jeżeli mamy bardzo często koszmary, to lepiej im się nauczyć właśnie świadomego śnienia. Po prostu, żeby te sny były świadome i wtedy po prostu bardzo, bardzo szybko można przerwać taki koszmar. Dobrze, moi drodzy. Tak by to wyglądało. Idę do domku, bo coś zaczyna kropić. Idzie jakaś burza. Także ja życzę Wam wszystkim udanych snów, żebyście śnili tylko same fajne, pozytywne rzeczy. Trzymajcie się. Hej.